Siema, witajcie na następnej wyprawie. Witamy na osiedlu Przyjaźń w Warszawie, a nie na białoruskiej wsi blisko strefy zero. Słuchajcie, tak, znajdujemy się w centrum Warszawy. Osiedle Przyjaźń dla robotników budowniczych Pałacu Kultury, ale skupimy się nie tylko na historii, ale również na kontrowersji związanej z tym osiedlem. Także słuchajcie, posłuchajcie historii tego osiedla, ale przede wszystkim tego, co dookoła niego się dzieje w 2026 roku. A dzieje się wiele. Począwszy od tego, że ulokowane na warszawskim Bemowie miejsce powstało w 1952 roku na terenie 40 hektarów, tworząc barakowe osiedle Przyjaźni Polsko-Radzieckiej dla kilku tysięcy radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Wzniesiono pawilony hotelowe dla robotników i domki jednorodzinne dla kadry technicznej. Oprócz tego postawiono klub, boiska, łaźnie, przychodnię, 8 km dróg i ulic oraz posadzono 4000 drzew. Po zakończeniu budowy pałacu osiedle przekazano Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego, a budynki zaadaptowano na domy studenckie. Zmieniono też nazwę na samo Przyjaźń. Przez kolejne lata miejsce to zamieszkiwali studenci, kadra czy po prostu inni mieszkańcy, aż do 2024 roku, kiedy to zaczęły się wysiedlenia. Oczywiście nie wszystkich, ale większości, a przede wszystkim ze względu na słaby stan budynków osiedle opuścili studenci. Pustostany stały się szybko idealnym miejscem do zajęcia przez bezdomnych, skłotersów czy innych osób z różnymi problemami. Na taki stan oczywiście nie godzą się pozostali mieszkańcy. Karuzela, niczym ludzka karuzela, czasem na górze, czasem na boku, a czasem na dole. Oto serce tej dzielnicy. Karuzela, bo tak nazwali właśnie taką, można powiedzieć, miejsce spotkań dla studentów, niegdyś wcześniej dla robotników, a teraz miejsce to jest zamknięte. Ludzie, którzy tutaj mieszkają, bardzo ubolewają nad tym, ponieważ można powiedzieć, bratanie się tutaj, łączenie ludzi w tym miejscu jest naprawdę ważne, ponieważ mieszkają w drewnianych, można powiedzieć, domkach, gdzie często mają jedną pralkę na parę rodzin, jedną łazienkę na parę rodzin, czy jedną kuchnię na parę rodzin. Tutaj na przykład mogli przyjść, pobawić się, pograć z dziećmi i tak dalej. Teraz jest to zamknięte, niemniej jednak w dalszym ciągu jest chyba jednym z takich bardziej popularnych tutaj miejsc, dlatego chcieliśmy to właśnie tutaj zacząć naszą przygodę i historię tego niebywale ciekawego miejsca, można powiedzieć prawie w centrum Warszawy. Ciekawe, ile zapłacili za taką domenę, co? Karuzela.pl? Karuzela. Ja myślę, że ona była założona jak internet powstał w Polsce. Zaklepali, co Tak. nie? Otwarte, zobacz. Czekaj, zapukam. Dobra, to bardzo dziękuję pani. Zamknięte. Ale możesz się zapisać na kurs karate łamane przez chudo. Uniwersalny język karate. Pytanie? Zna chudo. Zagadaliśmy do pierwszego mieszkańca, ale się spieszył i nie miał czasu i powiedział, że krótko mieszka, ale powiedział, żeby udać się do piekarni. Co w sumie ma sens i sami zawsze powtarzamy, że lokalni sklepikarze przeważnie wiedzą najwięcej, a poza tym jest sobota rano, więc jak ktoś się obudził, to idzie pewnie po chleb, więc... Na pewno. Ktoś sobie zapakował sople do dwóch. Ty, przy okazji, jak nazwać sklep spożywczy? Spożywczak. A z tym koszykiem to mi się przypomniała taka historia. Niektóre z tych domków zamieszkali na nielegalu tacy skwatersi, co nie? I przyjechali ich, że tak powiem, eksmitować z tego miejsca i swoje dobytki właśnie na koszykach wywieźli z tych domków. Może to jeden z nich. Dobrze, zaczynamy. No na razie 3 próby i 3 zakończone fiaskiem, ale my się nie poddajemy, bo musimy z kimś porozmawiać na tym osiedlu, jak się tutaj żyje, a najlepiej z kimś, kto jest mieszkańcem od wielu, wielu lat. Fajnie by było jeszcze, żeby ktoś nam pokazał A swój... najlepiej z kimś, to jest poza osiedla. Wchodzimy na teren zamkniętego osiedla Przyjaźń i teraz zobaczcie, przechodzimy przez szlaban, który jest nowy. Trochę poczułem się przez chwilę, jakbym chciał wam sprzedać kawalerkę w Warszawie, co nie? Do 55 roku mieszkają właśnie tutaj robotnicy, a następnie zostaje to... ślisko, co? No. A następnie zostaje to wydzierżawione szkołom, żeby mogli tutaj mieszkać studenci. Idziemy dalej i tutaj już zaczyna się coraz ciekawiej i coraz ładniej, bo jesteśmy w Warszawie, a czuję się, jakbym pojechał do babci na wieś. Bardzo nam miło za wywiad, przepraszamy, że panią zatrzymujemy.
zimno, postaramy się najszybciej jak się da. Dobrze. Czy mogłaby Pani opowiedzieć pokrótce, jak się tutaj żyje? Żyje się naprawdę świetnie, dlatego że jest zielono, jest dużo ptaków, no i generalnie jak na wsi, prawda? A blisko do miasta, teraz już jak jest metro, to jest w ogóle już rewelacja. Przedtem mieszkaliśmy ze studentami, no teraz już studentów nie ma, bo ich wykwaterowali. Jest to smutne, dlatego że no, dużo bezdomnych też wchodzi do tych domków i studenci zresztą też i śmiesznie jest, dlatego że policja gania tych studentów. Jadą tam, gdzie domek jest zajęty, a studenci pakują cały swój dobytek do wózków z oszą i dają nogę, po prostu uciekają. Do następnego więc domku, czasami, tak? Tak, do innego domku, więc czasami jest to śmieszne, jak człowiek to widzi, ale generalnie, no mówię, tu jest fajnie się mieszka, jest ciepło w mieszkaniu, dlatego że mamy... A czym tu jest właśnie grzane? To jest miejskie ogrzewanie. A, Nie okej. mamy Super. ciepłej wody i nie mamy gazu, czyli gazy są z butli, tak, ciepła woda jest z termy, więc to są duże koszty, że tak powiem. No to na prawda. Tego. A mamy dwa pytania na szybko, tak żeby nie zatrzymywać Pani, bo jadąc przez osiedle widzieliśmy domki zabite właśnie płytami OSB, to rozumiem, że to są te miejsca, w których ci studenci mieszkają, tak? Tak. Bo tam widziałem jeden domek z płytą USB i ktoś tam stał na balkonie, to rozumiem, że możemy trafić kogoś, to teraz... I dokładnie, kto tam wszedł i kto sobie mieszka. Tym bardziej, że teraz jest zimno, więc mogą być i bezdomni, i studenci, to trzeba rozróżnić. Tak, Ale raczej nie jest niebezpiecznie. No, na razie jeszcze nie było Ja niebezpiecznie. zapytam jeszcze Pani, czy dobrze się Pani żyje z tymi ludźmi jakby obok, czy wolałaby Pani, żeby ich na przykład nie było? Wolałabym, żeby byli. no właśnie to też chciałem spytać, co Pani sądzi o tej sytuacji, że bo miasto, jeżeli dobrze pamiętam, w 24 wykwaterowało tych studentów. Co Tak. Pani sądzi o tej decyzji? Wie pan, z jednej strony oni mają bardzo ciężkie warunki, studenci, bo to było nieremontowane, nie wiem, z 60 lat, prawda? Ale z drugiej strony, no powinni jakieś pieniądze, że tak powiem, do tego włożyć i tych studentów przywrócić, bo jest to fajne osiedle, ono ma historię tych studentów. Szczególnie, że to jest zabytek, nie? I to jest zabytek i tu studenci powinni mieszkać, bo to jest, mówię, dobre miejsce i dla studentów, i dla takich nas mieszkańców, więc to jakby nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, że my możemy mieszkać i studenci mogą mieszkać, prawda? Także szkoda, że ich nie ma, bo no to jest smutne, jak się widzi takie te domki. Pustostany i nikogo tam nie ma, Tak, prawda? tak, to nie jest fajne. Szczególnie właśnie zabite deskami, tak jak Pani powiedziała, że tutaj wjeżdżając to jest właśnie fajne, zadbane osiedle, czuć ten wiejski klimat, tak jak Tak, Pani powiedziała, tak. ale jadąc tam na obrzeża, to rzeczywiście Przykro zaczynają się takie robi. ruinki. Tak. Dobrze, to nie jest zatrzymuję już fajne. Pani, Dziękujemy bardzo Pani ślicznie. dziękujemy. Dziękuję również, Dziękujemy pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję wzajemnie. Chodzimy właśnie po tych domkach, wiejski klimat, ale dla ludzi, którzy są poza Warszawy, albo z Warszawy i nie wiedzą, jak to wygląda na zewnątrz, to oddalając, zobaczcie, wszędzie jest taka typowo miejska zabudowa. Tu są normalne budynki, wieżowce. Metro jest obok. Metro jest obok. 17 000 za metr. I Wola Parki 17 000 za metr, więc to jest naprawdę taki skansen. To jest skansen, to jest dobre określenie. Skansen. Panowie, patrz. Co jest? No jak to co? Biuro domu studenckiego. O, Oddział studencki. zamknięty. Co tu jest napisane? Stop zwolnienie. Stop zwolnień mieszkańców z pracowników? Dział studencki. To, że jakbym rozumiał, że stop eksmisji mieszkańców. Ja pamiętam, że był taki filmik sprzed paru lat, że tutaj Ikonowicz przyjechał kręcić dym i bronić właśnie praw lokatorskich. On się zajmuje czymś takim. Możliwe, że to właśnie z tego okresu jest ten plakat, żeby nie eksmitować tych mieszkańców. Tak to rozumiem No przynajmniej. nie przeszło. Ale ten, jeszcze jaka firanka stara, patrz. Czyli no miejscowych, no mieszkają tu ludzie, po prostu studentów Z wyrzucili. tego, z drutu zbrojeniowego kraty zrobione. Ale normalnie jak czasami kręcimy te, poczty nie odebrali, czasami jak kręciliśmy te takie domki, wiesz, kolonialne, Aha. kolonijne, To- przepraszam, tak, to to taki jest ten klimat, klimat. no. I tutaj rzucę teraz taką anegdotą za naszych czasów studenckich. My wszyscy w trójkę kończyliśmy jedną szkołę i koniec szkoły polegał na tym, że dostawałeś w dziekanacie taką obiegówkę i musiałeś się rozliczyć z biblioteką, z jakimś tam biurem przepustek i tak dalej. Co jest najciekawsze, mieliśmy udać się do biblioteki. Tacy z nas byli studenci, że nikt z naszej trójki nie wiedział, gdzie jest biblioteka na kampusie, to pomijam, co nie? Po czym przychodzimy pod bibliotekę i jest napisane, że jakiś tam dyżur pełnią w innych drzwiach, co nie? Że tam obiegówki podpisujemy, załóżmy w gabinecie numer 42. Po czym podchodzimy do tych drzwi numer 42 i tam jest taki napis, tutaj nie podpisujemy obiegówek, dziękuję, kurtyna zapadła.
Są te płytami OSB obite domki, więc może tutaj się uda któregoś z studentów znaleźć. Ale też zobacz, że świeci się światło na nim. Zobacz jaki tutaj jest kontrast, patrz. Taki domek, a zobacz tam przez płot. Nowe wieżowce. No, Znaczy może nie wieżowce, ale nowe no osiedle. takie osiedla i to takie nowe, kilkunastoletnie. Tu jest coś grubego, Ej, zobacz. jest jadłodzielnia, światło się pali, powybijane szyby, więc Masz napisane Happy AC pozwólcie nam płacić AB. czynsze, zobacz. Rzeczywiście. I jest pikieta, była nawet pikieta. Patrz, administracja nie ustaje w próbach wyrzucenia nas z domu. Wieloletni mieszkańcy dostają pozwy o eksmisję, pisma. Ale przecież nie można tych ludzi eksmitować stąd przecież, bo to jest skarbu państwa, co nie? To Zakaz spożywania alkoholu. pozwólcie nam płacić czynsze. No bo oni chcą, żeby płacić, żeby jakby można było tutaj normalnie żyć. A zapukać. I jakby Ciekawe były jak się to jakieś- skończyło, co nie? Tak pikieta? No bo to już było. No tak. No. Ciekawe jak się ten Może zaprosili radio czy cokolwiek innego i... pociągnij. Zabite, No, zamknięte. Znaczy jak się pali to światło wejść. Widziałeś, Ale- że tu jest jeszcze coś napisane po tym? Bukwami? Po rusku, nie? No. Tylko jak się pali światło i są książki tutaj, to znaczy ktoś tu mieszka, więc może ktoś poszedł zakupy zrobić. Czy to może być taka to jest do dzielenia się, wiesz, do dzielenia się no, książkami, co nie? Techniczny poradnik samochodowy. Ale dobra, tam jest lodówka, rower, poszukajmy, może znajdziemy kogoś. Tu w ogóle muza leciała wcześniej, No. z tamtej strony. Poza kamerą porozmawialiśmy z jednym z mieszkańców tego osiedla, który z wiadomych względów nie chciał pokazywać twarzy. No i opowiadał o tych fajnych stronach osiedla, czyli właśnie, że tu jest skansen, że mieszkańcy mniej więcej żyją w wspólnocie, ale też o tych złych cechach, czyli w momencie, kiedy właśnie studenci niejako nie chcieli już tutaj mieszkać ze względu na warunki mieszkaniowe, te budynki studenckie zostały pozostawione same sobie i zaczęli wprowadzać się lokatorzy na dziko. I tak jak powiedział właśnie mieszkaniec tego osiedla, zaczęły się z nimi problemy. A mianowicie handel narkotykami, dzikie imprezy, co chwilę wymiana lokatorów i mieszkańcy czuli się, że przez moment było tutaj niebezpiecznie. Policja starała się tutaj przyjeżdżać, eksmitować tych mieszkańców i tutaj ten mieszkaniec osiedla właśnie powiedział jedną rzecz, która naprawdę jest chyba najlogiczniejsza. Lepiej by było, gdyby miasto odremontowało te budynki i dało je jako na przykład mieszkania komunalne, nie wiem, policjantom, nauczycielom, bądź osobom, które by tutaj zamieszkały normalnie z czynszem, płaciły ten czynsz i dbały o te domki, bo te domy pozostawione same w sobie kuszą właśnie ludzi, którzy wchodzą tutaj na dziko. Chcielibyśmy też porozmawiać z tą drugą stroną, czyli właśnie z tymi mieszkańcami, którzy wchodzą na dziko, ale na razie nie znaleźliśmy nikogo chętnego, chociaż może jeszcze nam się uda, bo chcielibyśmy poznać wersję jednej i drugiej strony. Taki fajny bałwan. O, taki Dionizos trochę. Dionizos. Nie wiem, czy kojarzycie aktora Adama Woronowicza z Office.pl, ewentualnie ci, którzy nie oglądają serialów, to z reklamy Łomżuni. Właśnie podobno on z synem tutaj mieszkał, a wcześniej jeszcze za czasów studenckich również tutaj mieszkał. Nie wiem, czy to jest potwierdzone info, bo dowiedzieliśmy się o tym od jednego z mieszkańców, no ale jeśli tak, no to jakby ten budynek ma kolejną wartość, nie tylko jakby samego czasu, ale również i zamieszkujących przez to ludzi, którzy odcisnęli piętno na polskiej kinematografii. Nie no, Słów, 30 sekund. to dobra, to tym piętnem Office.pl to jest złoto i ja wiem, że to jest parę sezonów, odkryłem to niedawno, Mi to jest chodziło złoto. o reklamę Łomżuni. Ty, ale zobacz, to są takie szeregowce tutaj. Jedna działka, druga działka, następna. Które są po prostu podzielone przez mieszkańców, a nie niektóre. No, ale to chyba tutaj to opuszczone. Chociaż nie wiem. Było do środka wejść. To może być w ogóle główne wejście. Bo zobaczcie ile jest skrzynek na listy i jako jedyne jest nieogrodzone. Uwaga włamywaczu. Tutaj masz napisane. Że najczęściej do włamań dochodzi kiedy jesteśmy w pracy albo na urlopie. No, czy otwarte Ciekawe, jest? czy są w pracy albo na O, Nie wiem czy ktoś tu mieszka, proszę zamykać drzwi. światło jest. to chyba taka wspólna część, to chyba można. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest... O, światłowód orędź. Coś tu Mi się wydaje, że to jest tak, że tędy się wchodzi, co nie? I masz mieszkania w jedną stronę i w drugą stronę. Taka wspólna część jakby, nie? No to taka tu jest. klatka schodowa, ciepło tu jest, No. no. przyjemnie. Taka po prostu klatka schodowa jakby, znaczy się no łącznik mieszkań, co nie? Czy śmieję się już z tego. Idziemy dalej? No chodźmy. No.
Proszę zamykać drzwi, dziękujemy. No, nie dziwię się, bo tam jest plus 20, a to jest minus 2. I tutaj to już wiem, o co chodzi, zobacz. To jest tak, że główne wejście i ciąg, klatka taka, co nie, lewo, prawo, korytarz. Mieszkają rodziny i każdy ma taki swój ogródek wytyczony, co nie, na zewnątrz. Takie mieszkanka jakby małe, nie? No, szeregówka to jest dobre słowo. Drewniana. Drewniana szeregówka. To jest taki miks rodowy. Jedyne 17 tysięcy za metr kwadratowy. O, sutener wynajmu. A, to zamknięte, bo tu nawet klamki. A nie, jest urwana. Co to jest? Lokatorskie mieszkanie studenckie. Spotkanie lokatorskie. Lido, Betlejem, Pas też. Tematy ogrzewanie, prąd. Czyli pewnie to ci lokatorzy, nie? No to pozamykane. Czyli te, które nie są zamieszkane, są zamknięte. Jest to logiczne. Pamiętam, jak ja jeszcze mieszkałem w bloku, to też takie wisiały tematy, co nie? I się wszyscy potem spotykali. My mieliśmy taką, jak się to nazywa? Wspólnotę? Spółdzielnię, o. A, no to I słuchaj. można było przyjść, wiesz, wszystkie takie tematy No, poruszyć. to co nie? zawsze z awanturą. Nie wiem, czy to widać, słuchajcie, w mikrofonie, ale po prostu... O, nie widać. Może nie będzie widać. Kuba na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Nie wiem, czy to widać w aparacie, ale po prostu tak pada śnieg, że jest masakra. A tu jaki ładny, zobaczcie, niebieski. To jakby taki dentysta tu mieszkał. Czekaj, bo samochód. Barwy dentystyczne. Barwy dentystyczne. Folia wklejona w oknach, zabezpieczająca. A nie wiem, czy ktoś gada, czy... A, tu pan przez telefon gada. Zobacz, jaki ten. Trzepak. Trzepak śmieszny. Ej, tutaj jest naprawdę ładnie. No, Jeszcze szczególnie w tym śniegu, w takim śniegu, co nie? Jak wioska świętego Mikołaja. Tak. Trochę jakbyśmy byli, tak, Refinie, Finlandii. renifera brakuje. no i świętego Mikołaja, ale klimat jest. Chodź zagadam. Jeszcze gada przez telefon to. Ale masakra, jak wali. To jest ta najbardziej taka hardkorowa część, że tak powiem. O, widzisz, są koszyki. Mają wyspa szczęścia? Gdzie? No pod 32. Pocałujcie. Po co się w dupę? Widzisz? To są właśnie te, co zajmują studenci na nielegalu. Znaczy, no nie studenci, tylko źle powiedziałem. Skłotersi. Powtarzam się, skłotersi. Pocałujcie się w tyłek, co nie? Pupeł. Tak. A to jest 142, co nie? I zobaczcie napis pustostany w ręce wyobraźni, co nie? To może nie wyobraźni, ale tak jak mówię, w ręce ludzi, którzy je odnowią i oddadzą ludziom, którzy będą o to dbać. No właśnie o to chodzi, Stop dykta. bo zaraz ktoś może wystrzelić, że wyobraźnia, że wolność i tak dalej. To nie jest wolność, to jest anarchia. Trzeba o to zadbać, a nie... No, Widzisz, są te koszyki, o których ta pani mówiła. o, no. Że w nich ucieczkowy. ładują towary Ucieczko, sprzęt ewakuacyjny. ewakuacyjne. Że pan będzie chciał. No zagadam. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy pytanie, nagrywamy materiał o osiedlu. Pan parę słów powiedzieć? Jak się tu mieszka? O... To jest Ty, łap przez okno byłeś, łap przez okno. Jeszcze wypadł, widziałeś? tylko, że mi się nie ostrzy tego. Dobre to było, Widziałeś go? co? Nie wiem, czy to było widać. Właśnie ty przez okno wywalił, jeszcze się dawaj go. pośliznął i się wywrócił, nie? Zagadamy. A idzie w naszą stronę, No to zagadajmy. dobra, to dobra. I to jest czekaj. właśnie ten dzikie osiedle. Poczekaj. Kolejna taka historia, pan z pieskiem, który właśnie sobie tam idzie, opowiadał nam, że te, które są zabite dyktą, są przygotowane do rozbiórki, ponieważ niektóre mają być zlikwidowane. Widzicie, tutaj jest nowa kamera założona, uwaga, bo obiekt monitorowany, a przed chwilą byliśmy świadkiem takiej sytuacji, że z 40 w budynku wyszedł gościu, wypadł po prostu przez okno i idzie tutaj, co nie? Idziemy go zagadać? No zagadaj, dawaj. No to dawaj, leć do niego. Czyli wracając do tematu, te będą, no idziemy. Te budynki będą prawdopodobnie rozbierane, a tutaj z tej 40, o, właśnie przed chwilą wyszedł koleś przez okno. Co? On chyba był ten, co nie? No właśnie. Dziabnięty. Budynek numer 40, właśnie byliśmy świadkami, jak ktoś dokładnie z tego okna wychodził, Ty, ono jest otwarte. pośliznął się, Zobacz, buja się. a no to tędy wychodził. No to... No, ktoś tam mieszka, nie? To tak... No. tak No zwykle stąd. nie będzie. No. I tak to wygląda. Widzicie? W środku. Zobacz, normalnie plastikowe okno. Lodówka. Ciekawe, czy tutaj jest prąd, ty. No.
Czy ktoś tam w ogóle jest? Dzień dobry, halo, halo. Musimy uważać, żeby ktoś zaraz na tej wyskoczył. Trochę tu śmierdzi trolem. No. Halo, halo. Jaka smuga. Widać, że tutaj nie jeden melanż był. Wiecie co, w takich miejscach to ja się boję, żeby nie znaleźć kogoś. No, Ale spójrzcie, że mimo wszystko, że to jest rozwalone, okna są potwierane praktycznie, to jest O Jezu. cieplej. czujecie? Czuję, no. Ekskrementy. Ekskrementy. Hop, hop, jest tu ktoś? Zobacz, pamiętaj, że mieszkasz w domu z drewna. No. Też takie ostrzeżenia, żeby nie spalić tego domu. I tu łazienka. Taka wspólna chyba. Proszę zawsze pamiętać, aby drzwi wejściowe były zamknięte, Pilecki z rodziną. Zobaczcie, jaki wężyk. Wiesz co, to musiał być studencki jakiś. No to są te opuszczone, to są studenckie właśnie. Bo nawet masz napisane na przykład na toalecie, wiesz, please keep calm, co nie? Keep calm and toilet clean. Uważaj na ścianę. Nie wsiądą ładajmy. No i nawet to są takie jedynki jak z akademików, te łóżeczka co zostały. Yes. Co masz? Nic, śmierdzi tu strasznie. Obie chronione. Ty, ale tu nie ma nikogo rzeczywiście. No jeszcze. Amperek leży. Wiecie co, jeszcze nikogo nie ma. No tak. Niewykluczone, że ktoś tu, Na wiesz, 100% tu ludzie są. że ktoś tu sobie koczuje, co nie? Tu masz nowe w ogóle musztardy nieotwarte, co nie? No i opakowanie Tak. więc to jest... Zobacz, Kuba dobrze mówi, to jest jedyne pomieszczenie, które jest w miarę czyste i poukładane. A tam też były jakieś jedzenie i tak dalej, więc może być tak, że w tym momencie kogoś nie ma, za pół godziny ktoś tu przyjdzie. No. Ale ciepło tam jest nikogo nie, musi być jakieś inne wejście, bo tam gdzie my weszliśmy nie było śladów. No. Ale jest naprawdę tu ciepło. No bo wiesz, no jest budynkiem, co nie? No bo to jelon. A ciekawe, czy to podpiwniczone jest jakoś. Raczej. To drewniane, to raczej nie. Melanże. Wiecie co to? Już nie chcę. To trochę wygląda jak ta, co byliśmy. Ta na Pradze. Burdel chatka myślałem, że powiesz. Nie, to co na Pradze byliśmy. A konkretniej? No to osiedle, jak ono się nazywa? A, Dudziarska. Dudziarska. A, no. Trochę tak. No w środku, mimo to, że to jest drewniane, to tak przypominam. Tylko, że na Dudziarskiej wtedy jak my byliśmy, chyba jako pierwsi weszliśmy po wielu latach, to było dużo więcej rzeczy. Tak. Szkoda tych budynków, żeby je niszczyć, bo porozmawiałem znowu z kolejnym mieszkańcem, który nie chciał rozmawiać i też mówił, że dobrze nagrywacie, nagłaśniacie to, żeby miasto tego nie zburzyło. Nie wiemy, czy miasto chce to burzyć, ale idzie taka legenda wśród mieszkańców, że te budynki idą do wyburzenia, więc... A, no i dobrze o tym mówisz, bo jeszcze oprócz miasta pan powiedział, że to nie należy do miasta, a do państwa polskiego. Do państwa, do skarbu państwa. No, A jest pan od 96 tutaj, tak? Tak. No to już ile? 20 lat? 30. 30 lat. 30 Trzeba, lat. tak, trzeba sobie zajęcie zawsze Z tym, że w tak zwanym międzyczasie ja nie tylko tu, bo tutaj to tak w zasadzie na początku to było no, rozrywka powiedzmy. Nie było dużego obciążenia, więc ponieważ miałem inne budowy na terenie Warszawy, mianowicie przekształcanie FSO przez Koreańczyków i w międzyczasie jeszcze pracowałem trochę za granicą, 3 lata w Iraku, rok w Moskwie, także czas uciekał. Czas uciekał, tak. Ale jakby pan mógł się skupić na historii tego osiedla, tak jak się tutaj żyje. Tak. I mamy pytania, ponieważ od 2 lat są te akcje właśnie z wysiedleniami studentów i tutaj wchodzą dziki lokatorzy. Czy mógłby pan powiedzieć jako mieszkaniec, co pan sądzi właśnie o tej sytuacji? Uważam, że gdyby wystarczało pieniędzy, to perełka jest, że tak powiem, i dla Polski, i dla Warszawy. No tak, Żeby jest to bardzo... odnowić, no bo próbowano, tam podobne baraki, że tak powiem, są w centrum. I z tym, że jak zarząd był z Ministerstwa Kultury czy Oświaty, w każdym razie przez jakiś okres, to była kasa
wymieniało się pokrycia dachowe, renowacje robiło się, że tak powiem, ścian, malowanie, uzupełnianie itd., itd. Jak przeszło to pod Skarb Państwa? Skarb Państwa, no troszeczkę gorzej. Teraz widzę, że od czegoś zaczynamy, ale podejrzewam, że jak to zwykle bywa, że Chodzi o pieniądze. tak, chodzi o pieniądze. Zostają przeważnie w firmach, czy powiedzmy państwowe pieniądze. Przed końcem roku trzeba coś z tym zrobić. Trzeba wydać budżety i wtedy jest malowanie No. trawy na zielono. Tak. Jeszcze mam pytanie, bo spotkaliśmy innego mieszkańca, który nie chciał rozmawiać przed kamerą, że podobno mieszkańcy rozmawiają ze sobą, że to jest planowane, że miasto chce jakby, żeby te budynki się rozpadły i sprzedać to deweloperom. Myśli pan, że jest coś na rzeczy, czy to jest miejska legenda? Proszę pana, ja troszeczkę orientowałem się parę lat temu w tej sprawie, więc ponieważ jest dużo spadkobierców, te działki, które są na tym terenie, to są tak rozczłonkowane. A 1/16, 1/20? No. Tym bardziej, że powiedzmy rodziny, które pierwsze startowały powiedzmy jako właściciele, no rozrosły się, czyli jest więcej jak gdyby ludzi roszczeniowych, powiedziałbym w ten sposób. No bo rodziny się powiedzmy powiększyły i każdy chciał mieć jakiś udział w tej Warszawie, nie? No, oprócz mnie oczywiście. Tak, wiadomo. Przepraszam, czy to jest pana kot? Tak, mój kot. I pan go na spacer wyprowadził, Tak, on mnie wyprowadza. Dobra kooperacja. Także jest smycz, tylko że niewidoczna. Tak, najważniejsza jest więź. Ale nazywa się Buras i na słowo Buras jeszcze jak ja zagwizdam, to on wie, że ma wrócić, ma przyjść. A mógłby go pan zawołać? Buras, chodź. Trochę się robi. A jakby pan, Wstydzi się obiektywu, oczywiście, to nie? że obcych ludzi pierwszy raz jak... jakby pan mógł jeszcze ostatnie pytanie. Jak pan myśli, jaka będzie przyszłość osiedla Przyjaźń? Pana zdaniem. Moim zdaniem to powinno zostać osiedle odrestaurowane, bo takich osiedli w Polsce albo nie ma już wcale, albo dużo nie ma. A to jest historia, no. Fakt, że nasze państwowe stosunki z sąsiadami, to znaczy z sąsiadem jednym w zasadzie, nie układają się zbyt pomyślnie, ale uważam, że nie powinna na tym cierpieć kultura, to co pozostało, bo drugi raz się tego samego nie pobuduje. No. Prawda. Bardzo mądre słowa i oby się spełniły z tą restauracją. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Odrestaurowaniem, przepraszam, zamroziło mi usta trochę. Dziękuję wzajemnie. No. I wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Wzajemnie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. I tutaj kończy się nasza pierwsza wyprawa w tym roku po osiedlu Przyjaźni. Zaczynamy ten rok z przytupem. Naprawdę mega ciekawe miejsce, skansen pośrodku Warszawy, który zasługuje na drugie życie. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Dziękujemy patronom. Otworzyliśmy po raz kolejny sklep, więc serdecznie Was zapraszamy na świeże koszulki, bluzy, kubki i wiele więcej, ponieważ warto. Mamy ciągle patrona. Do zobaczenia na następnej wyprawie i pa, elo!